Bardzo chętnie sprzyjam takim procesom, które bym mógł nazwać rozpływaniem się iluzji, nie? Że jesteśmy odrębni, że jesteśmy osobni, że nie mamy ze sobą nic wspólnego, albo że każdy z nas jest autonomiczny, tak jak często moje ego postrzegało autonomię, że jestem odrębny, że nic im albo nic mi do tego, co się tam gdzieś dzieje, wiesz, u sąsiadów bliższych albo dalszych. Naprawdę tutejsze spotkania to jest takie proste i skuteczne doświadczenie. Jak brak odrębności w niczym nie ujmuje twojej odrębności, indywidualności w tym sensie. Jak ją wzmacnia i pozwala ją rozpoznać w sobie też. No, spotykamy się tutaj w zasadzie od 94 roku, ci, którzy najdłużej się spotykają. Wtedy Ania jest chyba ze Starej Gwardii i Ala? stażem. A jako grupa Nowolipiec w zasadzie od 2004 roku. No, zaczęło się w ogóle od zajęć pracy z gliną, zajęć ceramicznych. Potem poszliśmy naprzód, albo do tyłu. Tak. Też tak sobie pozwoliliśmy, żeby nam się trochę wymykało. Tak jak na przykład dzięki temu dzisiaj możemy sobie rysować i malować, bo powstał pomysł, aby zrobić rysunek dla Julii Bistuły, zrobić rysunek na aukcję. Ale też to mnie zainspirowało do tego, że jak będziemy razem rysowali, to proces uzdrawiania, który dotyczy nas i przebiega w naszym małym kręgu, jest też wysyłany w kosmos przez fakt, że nie tylko zostanie zapisany w formie rysunku, ale też zgodnie z naszymi odczuciami dzielimy się tym naszym spokojem i radością. To jest taki nasz dar podwójny. Lubimy ze sobą być. A jak nam przyjdzie do głowy, żeby też popracować, to oprócz picia herbaty i rozmów zabieramy się i konkretną pracę wykonujemy, tak jak teraz. Słowo wspólne chyba jest tu kluczem. No, zmiana polega tylko na tym, bo przecież takich tradycji, że ludzie siadają, rysują, malują razem, to jest dużo, prawda? Ale że robią jedną pracę, że robią ten sam rysunek, tu wydaje mi się kryła jakaś szczególna moc przekazu. Że wszyscy robią jeden rysunek, jedną pracę. Co jakby w świetle naszej rozmowy o jednoczeniu, czy tworzeniu wspólnoty albo rozpoznawaniu jej, może ma takie szczególne zastosowanie i zostało sprawdzone, wypraktykowane w kilku miejscach jako bardzo skuteczne narzędzie, wyzwalające w ludziach radość, spontaniczność i pokonywali też uprzedzenia, które bardzo wielu nas oddzielają od siebie. Pawle, ja rysuję kukuruźniki i śmigłowce. Dobra, dawaj. Co? No, wszystko co masz ochotę możesz tam narysować. To jest dwupłatowiec An-2 kukuruźnik. To jest dwupłatowy samolot An-2. Czyli Antek. Antek. To, co my tutaj robimy, to jest obszar wspólny i własny w praktyce. To jest właśnie pracownia, która wyrosła z pracowni Grzegorza Kowalskiego. Niniejszym mogę mu w hołdzie złożyć dzisiejszą wypowiedź i całą aktywność. Uważam, że jest mistykiem. Jest bardzo powściągliwym mistykiem. Grzegorz Kowalski. Dlatego, że to jest wielkie wyzwanie pracować w uczelni, w systemie, który nie zawsze go akceptował, który stwarzał dużo wyzwań i duży opór również. Że to, co zrobił i co robi, jest wspaniałą misją. I że nie zraża się tym, że niektóre owoce, niektóre kwiaty, będzie trzeba na nie chwilę poczekać.
Ale No tak, bo to zobacz, jak wstanie. To wtedy... dla mnie to był pierwszy moment, naprawdę, na Akademii Sztuk Pięknych, dzięki Grzegorzowi, Jerzemu Stajudzie i studentom, którzy do niego trafili. Po długiej przerwie przypomniałem sobie, czym jest wolność. Czym jest wolność. Że tak naprawdę wszyscy artyści to orędownicy wolności. Taki jest dla mnie przekaz jego wspaniałego programu. Mi się wydaje, że Park Rzeźby to taka propozycja, żebyśmy chociażby na terenie parku mogli sobie wspólnie rzeczy formułować i doświadczać w procesie. Na przykład zaprojektuję komuś ławkę, ktoś może powiedzieć, że ta ławka jest wygodna albo niewygodna, może ją złamać, a może ją zastąpić swoją ławką. Jeżeli jest dość kreatywny, może wstawić swoją wygodniejszą ławkę. Jeżeli w ogóle nie lubi ławek, albo jest tak zły, że musi coś zniszczyć, może tą ławkę na przykład zaatakować. Może ją pozbawić obecnej formy. To było tak, że jak otrzymałem telefon od ludzi, którzy, jak to się mówi, sprawują władzę w rejonie, już dojrzałem do refleksji, że park jest mój, że to mój park. W związku z tym w największym uproszczeniu to tak jakby ktoś zadzwonił i zapytał: Pawle, czy chciałbyś coś zrobić w swoim parku? No i tak powstał pomysł Parku Rzeźby, ponieważ jestem rzeźbiarzem. Pomyślałem, że może tam chociażby pokazywać rzeźby. Misiu, oddzwonię, jestem na Nowolipiu teraz. Jak chcesz, to przyjedź do nas. Jeżeli coś jest moje, dbam o to. Używam tego tak, żeby mi jak najlepiej służyło. Chętnie się z tym dzielę. Myślę, że w parki pełniły rolę miejsc pokoju. Często też ktoś, kto opuszczał pole bitwy, wracał z pracy bądź ze spotkania naładowany, przychodził do parku po spokój, ale często też okazywało się, że jest to miejsce rozładowania emocji. Tam też na przykład z przyjaciółmi wychylał kieliszek bądź butelkę, palił papierosa, wyprowadzał psa na spacer, bawił się z dzieckiem, biegał, spędzał czas tylko ze sobą, bo siadał pod drzewem i obserwował. Bardzo ważne zadanie parkowe, bardzo ważna rola takiej natury, takiego najbliższego raju. Całe brudno. Można powiedzieć, że przenieść ekspresję Parku Rzeźby spokojnie można na terenie przylegających uliczek i budynków, a pojęcie natury na wszystkich mieszkańców. I troskę i pielęgnację tego obszaru potraktować jako wspólne zadanie. My teraz jestem na Nowolipiu. Jesteśmy tu i pracujemy, rysujemy. I mówię do kamery. Masz pozdrowienia od Agnieszki. Ode mnie też. I od Joasi, i od Izy, i od Ali, i od Ani, i od Miły. To nam pogłębia percepcję, daje nam niezwykłe spektrum. Jeżeli rozpoczynamy wędrówkę od Parku Rzeźby i później wszystko, co widzimy, budzi w nas refleksję, czy to są dzieła? Wszystko to zostało stworzone przez twórców, znanych i nieznanych. Bardzo dobre, nie? Super otwierające i pobudzające. Może artysta czasem to jest ktoś, kto może coś zobaczyć z takiej perspektywy, z której inni tego nie widzą. Może się po prostu tego tak radować, bo mieć też jakiś inny motyw, impuls, który powoduje, że chciałby innym też pokazać to, co widzi, albo to, jak to widzi. Będę tutaj z dziećmi trzymał sztabę.
Jak widzą rzeźbę, mówią, kurde, fajna rzeźba. Nie wiem, co myślał burmistrz, nie wiem, co myślał artysta, ale mi się tutaj podoba. Chętnie się tutaj pobawię albo się na chwilę zatrzymam. Do czegoś mnie to zainspirowało. Może będę się na nią wspinał, albo chwilę na nią popatrzę. A może coś nawet narysuję później. Czyli mówię o pracy z rzeczywistą energią, a nie z demonami iluzji. Przepraszam, że tak wygarnąłem po szamańsku, ale już jakby czas na to, nie? Wiedzę tajemną. No, mam pewną wiedzę tajemną. Wiem, co mi sprawia przyjemność, wiem, co lubię robić. I potrafię się w tym zagłębić, potrafię się temu oddać. Rozpoznałem podczas różnych projektów, że wielu ludzi nie ma tej wiedzy tajemnej. Wiele rzeczy, co by nie robili, nie sprawia im przyjemności. Wykonałem też taką małą pracę dla siebie, ale może i też przydatną społecznie. Bo zanim powstał Park Rzeźby, pokazałem obiekty, które rozpoznałem jako rzeźby na Bródnie i zgrupowałem je w formie takiej klasycznej wystawy i one zostały nazwane rzeźbami, czyli właśnie zostały w nich rozpoznane efekty pracy człowieka bardziej lub mniej świadomej. Niektóre z nich były trudne do zdefiniowania. Które można było powiedzieć, że jest to pomalowany kamień, albo porysowane drzwi, albo naprawiona siatka, ale wobec innych brakowało już tych pojęć ze świata sztuki, nawet ze świata codzienności. Było to coś, nie? Chyba najdziwniejszy z nich była to pozostałość żywicy w takiej wielkiej beczce, która kiedyś służyła na naczynie do przygotowania jakiegoś preparatu, może chodziło o szpachlowanie samochodowych karoserii albo naprawy jakichś elementów rzeczywistości, ale został po niej tylko taki wielki bursztyn, który w krzakach tam pociemniał, nasycił się patyną i przepuszczał trochę światło, ale budził moją ciekawość, intrygował mnie przez lata, jak mijałem ten zaniedbany fragment Bródna. I przyszedł moment, kiedy go powołałem do życia, można powiedzieć, drugiego, innego, kiedy został wyodrębniony i uznany za pracę, za rzeźbę i pokazany w kinie Tęcza. I to było śmieszne, bo zastanawiałem się, czy powinien być dumny, że zrobiłem tak ciekawą wystawę, ponieważ ludzie, którzy przychodzili, jak pytałem Krzyśka Żwirblisa, a później jakie są wrażenia, co ludzie mówią, on mówi, że ludzie wchodzą i nie widzą, że tam jest jakaś wystawa w ogóle. Tylko wchodzą do kina i mijają te wszystkie przedmioty bez chwili refleksji, ponieważ są one poza ogólną percepcją, nie kojarzą, znaczy, no, może z niczym się nie kojarzą. Fenomen tworzenia jest niczym innym jak ekspresją życia. Jest to życie w praktyce. Czyli nie ma nigdy początku ani końca.